Witam Państwa w drugim już odcinku mojego programu. Tak jak obiecywałem, dzisiaj zaprezentuję dwa programatory dla konsoli Nintendo Dual Screen. Pierwszy jest to dedykowany pierwotnie dla Game Boy Advance Supercard MicroSD. Poprawka Mini SD na kartę, jak sama nazwa wskazuje. Z tym, że ja używam microSD z adapterkiem. Karta 1 GB wystarcza w zupełności. Wchodzi na to bardzo dużo gier. Większość gier działa tak z 90%. Kilka nie działa, kilka działa wolniej lub świetnie. Jednak i tak jest bardzo dobrze. Wsadzam go w slot drugi. Ciach, siedzi. Drugi programatorek jest to R4. Do niedawna niedoceniany. Teraz dzięki oprogramowaniu Wood stał się on bardzo pożądanym sprzętem. Karta microSD 2 GB. Bardzo fajna sprawa. Działa prawie 100% gier. Mówię prawie, bo Assassin's Creed mi nie działał. No i odpalamy. Menu. Tutaj mamy podobne, tak jak standardowe menu dual screena. Tutaj możemy wejść w slot 2 i wtedy odpalimy właśnie Supercarda i to właśnie zrobię. Akurat wybrałem opcję taką, która umożliwia odpalanie jeszcze dodatkowych programów, ale na tym się nie będziemy skupiać. Tutaj mamy menu Supercarda, gierki z Pegasusa, znaczy to są foldery, ja je tak sam sobie poustawiałem. Platformówki, podzieliłem sobie po prostu gry na RPG po polsku, po angielsku, strzelanki, no i tak Game Boy Color. No i odpalmy dla przykładu jakąś gierkę. Niech to będzie Duke Nukem Advance. Jak widać, gierka musi się doczytać z karty pamięci. Im więcej ona zajmuje, tym dłużej to trwa. No i odpalił nam się standardowy ekran Game Boya. No i gierka. Tak jak mówiłem, większość gier działa jak marzenie. Bez żadnych zastrzeżeń. Co zaraz właśnie zaprezentuję na przykładzie tej gry. No i gramy. Jak widać, gierka chodzi bardzo fajnie. Chodź tu, mały skurwysyn. Możemy robić quick save'a. Czego w oryginałach nie ma. No i możemy też wyjść do menu konsolki, kiedy już znudzi nam się gierka kombinacją LR Start Select. No i wróciliśmy. No i dla kontrastu mogę odpalić jeszcze jakąś inną gierkę. O, na przykład Golden Sun. Jak widać, znowu mamy ekran ładowania. Jest to standard. No, gierki do 8 MB ładują się dość szybko. Kilka tylko gierek waży więcej. Tu akurat Golden Sun jest spolszczony przez fanów. Nie wiem, czy to będzie widać na tym filmiku. No tutaj gierka jest świetna, więc już ją kończyłem. No tu już scenki końcowe, więc nie ma co pokazywać. Nie wiem, czy to widać, ale dialogi są po polsku. Także po prostu Supercard daje nam spore możliwości. Możemy grać w przynajmniej 90% gier z Game Boy Advance. No dobra, to przejdźmy teraz do R4. Kiedy włożone są obydwie karty, wtedy automatycznie odpala się program Wood. Wystarczy wtedy wybrać tutaj z menu microSD. No i już jesteśmy w menu konsolki.
Jak widać, skórka jest taka Windowsowata, folderki, start. Ja sobie taką ustawiłem, oczywiście w opcjach można to zmienić. Na przykład na jakiegoś lachonka, żeby było przyjemniej. No ale ja preferuję raczej przejrzystość, więc wrócę do dawnej skórki. No i tutaj sobie poustawiałem folderki. Emulator Game Boy Color, NES-a. Kurwa, bateria padła. To będzie dobra okazja, żeby zaprezentować ładowarkę. Ładowarka z wejściem na takim samym jak w Game Boy Advance SP. Ja to kurwa zawsze takie szczęście pierdolę. Kurwa. Przepraszam Państwa najmocniej, ale nie chce mi się nagrywać filmiku po raz drugi, więc podłączę to chujostwo i zaraz do Państwa wrócę. Ładuje się, więc kontynuujmy tę jakże profesjonalną prezentację. Na czym to ja skończyłem? Tak, więc emulatorki Game Boy Color, NES, programiki, Paint, widać jak się fajnie ładuje, Paint i notatnik. Paint jest fajny, można sobie pomalować, no a w notatniku się pisze na dotykowym ekraniku, się napierdala literki. No i to tyle o tych programach. Emulator SNES-a, fajna sprawa, niestety sporo gier nie działa lub działa chujowo. Moonshell to jest taki fajny programik, można odtwarzać MP3 i filmiki, z tym, że filmiki trzeba skonwertować bodajże do formatu PGA, coś takiego. No i tu już mamy gierki na DS-a. Jak widać, fajne ikonki prezentujące miniaturki z gry. Golden Sun jest nowy. No i zaprezentuję Wam jakąś gierkę, niech to będzie GTA Chinatown Wars. Loading i już. Jak widać, gierki ładują się bardzo szybko. Nie ma żadnego wczytywania jak w przypadku Supercarda. Chwila, moment i już gramy. Jest to dla mnie bardzo duża zaleta. Zwłaszcza, że działa niemal 100% gier. I naprawdę można się świetnie pobawić. Nawet jeśli ktoś gra tylko w oryginały, to polecam mu to. Po prostu niech nie katuje swoich oryginalnych gier, niech sobie je wrzuci na programator. Tu wszystko pięknie działa. No, nie prawie wszystko. Assassin's Creed mi nie działa. Mamy tu GTA, jak widać na dolnym ekraniku. Jest radarek. Możemy zmienić sobie broń. No, na górnym gra. No, ten schemat jest charakterystyczny dla większości gierek, że na jednym ekraniku się gra, na drugim są jakieś ustawienia, menusy czy mapki. O, kradnijmy jakąś furę. Gierki działają płynnie. Wiem to, bo grałem w oryginalny GTA Chinatown Wars. Nie ma żadnej różnicy. Gra jest tak samo przyjemna, tak samo fajna. Naprawdę można się świetnie bawić. Tak na marginesie jest to jedna z moich ulubionych gier na DS-a. No to chyba tyle. Grę też można wyłączyć bez konieczności restartu konsoli. Jest od tego skrót klawiszowy L, R, A, B, strzałka w dół, ciach. I już jesteśmy w menu konsoli. Może jeszcze jedną gierkę jakąś zaprezentuję Wam, żeby była jakaś różnorodność. Niech to będzie na przykład
No niech to będzie ten Golden Sun Dark Dawn, jako że jestem też fanem Golden Suna. No i ponownie żadnego praktycznie loadingu. Ciach, już gramy. Gierka wydana w listopadzie 2010. Tutaj mamy odwrotność w stosunku do GTA, to znaczy mapka na górze, a my na dole. Gierka fajna, ładna grafika. Zaprezentuję wam, kurwa, nie zaprezentuję, jak wyglądają samony. Żebyście zobaczyli, co ta konsolka potrafi. Nie jest taka najgorsza. Kurwa. O. Przepraszam, zapomniałem włączyć zbędne dżiny. Więc na razie z samonów nici. Ale to może za momencik. Dawno w to nie grałem i po prostu już nie pamiętałem co i jak. Ale jak widać, gra jest trochę w stylu Final Fantasy. O, już mogę zaprezentować wam Samona. Proszę bardzo. Na 2 ekrany. No i to tyle odnośnie tej gierki. Programatory fajna rzecz. Zwłaszcza jeśli ktoś gra w oryginały, a przed kupnem gry chciałby sobie je przetestować. No bo kupowanie gier w ciemno to jednak jest kiepski pomysł. No i jeszcze odpalę emulator NES-a na zakończenie, żeby zachęcić tych, którzy jeszcze nie zachęcili się. Kultowa kontra. Emulator NES-a jest również na Supercardzie, ale tutaj są zdecydowanie lepiej wykonane. No i można się pobawić jak w młodości. I to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Ogólnie konsolka DS plus programatory. Fajna sprawa. Jednak oczywiście polecam kupowanie oryginalnych gier. Jest wiele świetnych tytułów. Chociażby zaprezentowane przeze mnie GTA, Golden Sun. Są gry z Game Boy Advance. Jest w co grać, jest multum gier. Moim zdaniem konsola, choć technicznie słabsza od PlayStation Portable, to jednak posiada taki zasób gier, że jest zdecydowanie lepszym wyborem. Polecam. Cześć.